Droga społeczności, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w kolejnym odcinku podcastu Technicznie rzecz biorąc. Dzisiaj będziemy poruszać bardzo ważny temat, o którym w dzisiejszych czasach jest bardzo głośno. Niemniej jednak posiada bardzo dużą rzeszę hejterów, którzy nie do końca podzielają entuzjazm zwolenników technologii 5G. Nie bez powodu moim dzisiejszym gościem jest Chief Data Scientist z firmy PGS Software, Maciek Mazur. Człowiek, który na co dzień związany jest z tą technologią. Cześć Maćku. Cześć Łukasz. Na samym początku może chciałbym poruszyć najpopularniejsze pytania, które znajduję w sieci na temat właśnie technologii 5G i chciałbym razem z Tobą przejść przez nie po kolei i spróbować na nie odpowiedzieć. Jasne. Dobrze, pierwsze z nich, Maćku. Czy 5G powoduje koronawirusa? 5G jako technologia nie powoduje koronawirusa, niemniej jednak będzie bardzo przydatna w tych czasach, kiedy siedzimy w lockdownie w domu, bo pozwoli nam korzystać wygodnie z internetu. Okej. Następne pytanie. Czy palenie masztu może w jakiś sposób zatrzymać pandemię koronawirusa oraz zatrzymać promieniowanie? Znaczy, zdecydowanie zatrzyma promieniowanie, jeśli spalimy maszt, to przestanie on nadawać. No tak. Dobrze, także zostało nam jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Czy 5G ma jakikolwiek wpływ na globalne ocieplenie? Gigantyczny, bo tak jak wspomniałeś wcześniej, przy 5G jest bardzo duży trend palenia tych masztów, no i jeśli palimy te substancje i dostają się do atmosfery, no to wpływają na zwiększenie ilości CO2, jak również na efekt cieplarniany. Technicznie rzecz biorąc, masz rację. Także tym humorystycznym akcentem chciałbym tak naprawdę rozpocząć pierwszą część opowiadającą o technologii 5G. Maćku, wiadomym jest, że 5G jest technologią mobilną, a jednocześnie bezpośrednim następcą tronu po standardzie 4G. Ale czy mógłbyś jak dla laika wytłumaczyć, czym właściwie jest to 5G? Właściwie 5G jest po prostu ewolucją kolejną technologii mobilnej, tak jak z 2G przechodziliśmy do 3G, potem do LTE i teraz do 5G. Tak naprawdę najważniejszymi rzeczami, które się zmieniają, to jest otwarcie tej technologii na świat, ponieważ wszystkie jakby interfejsy dla programistów, jak również dla użytkowników tej technologii są dużo bardziej tradycyjne i dużo bardziej zbliża się ona do IT i przestaje być taką zamkniętą technologią, która jest mniej znana. Jak również zmieniają się zakresy częstotliwości, co wpływa na różne fizyczne właściwości, czyli właśnie na to, że mamy dużo większą pojemność tej sieci, działa ona szybciej, mamy dużo niższe opóźnienia i jesteśmy w stanie również zmniejszyć zużycie bateryjne, co jest przydatne w użyciu w fabrykach na przykład. No właśnie w kontekście tych częstotliwości, jakie dokładnie częstotliwości byłyby wykorzystane w tym standardzie przy przenoszeniu danych? Okej, teraz najczęściej zaczynamy od częstotliwości między 600 a 700 MHz, trochę około 3 GHz i też trochę około 36. Będziemy pewnie wraz z rozwojem tej sieci kanibalizować stare częstotliwości z wycofywanych technologii, ponieważ często już wycofujemy technologię 3G z różnych miejsc i potem pozostanie puste pasmo, które można wykorzystać na 5G również. Jak częstotliwość tych fal ma się do zasięgu? Jaka jest korelacja pomiędzy tymi dwoma parametrami? No, generalnie im będziemy używać wyższych częstotliwości, ten zasięg będzie mniejszy i będziemy potrzebowali tych anten nieco więcej, więc tak, no to jest... Czyli używanie większych częstotliwości ciągnie za tym to, że musimy po prostu zastosować większą ilość tych anten w miejscu niż miałoby to w przypadku mniejszych częstotliwości. Tak, ale te anteny z drugiej strony będą mniejsze, same stacje bazowe będą mniejsze, jak również mniejsze będzie ich zużycie energii, więc docelowo to się opłaca. Bo załóżmy, jeśli dla częstotliwości 26 GHz zasięg wynosi kilka metrów, no to właśnie czy będzie konieczność montowania tych anten w tak bardzo rozproszonych, co praktycznie kilka metrów? Tak i pewnie tak będziemy robić, ale nie wszędzie. W sensie to jest zupełnie bez sensu na skalę całego kraju, jakbyśmy mieli cały kraj pokryć taką gęstością, ale tak naprawdę tych wysokich częstotliwości potrzebujesz w użyciach, gdzie potrzebujesz bardzo niskich opóźnień, bardzo szybko działającej sieci i dużej pojemności, czyli na przykład w fabrykach, na stadionach, w centrach handlowych i tam rzeczywiście będziemy montować te anteny tak gęsto. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy o częstotliwościach, 5G działa też na 600 MHz i takich częstotliwości możemy użyć, jeśli chcemy pokryć większy obszar. Także jeśli chodzi o 5G w pigułce, mamy to za sobą i idziemy dalej. Dobrze Maćku, kontynuujmy. Można dojść do wniosku, że świat internetu bezprzewodowego oraz telefonii mobilnej dzieli się swoisto na dwa światy. Czyli pierwszy świat dużych aglomeracji, dużych miast oraz bardzo dużych miejscowości oraz drugi świat, czyli wszystko co jest dookoła. Czyli wszystko co jest poza granicami tych dużych miast, czyli mniejszych miejscowości. I pytanie jest, czy mieszkając w małej miejscowości będę mieć dostęp do tego samego 5G, do którego miałby dostęp człowiek mieszkający w większej miejscowości?
Wiesz co, w przypadku 5G będzie się to dzielić nieco inaczej, bo to będzie podział na świat telefonii internetu dostępnej dla ludzi i telefonii internetu dostępnych dla maszyn. W sensie w 5G ten machine-to-machine communication i wszystkie zastosowania, w których ważna jest wysoka stabilność i niskie opóźnienia, to tak naprawdę mogą być wydzielone tak zwane slice'y sieci 5G, które będą dostosowane do przypadków użycia w fabrykach, szpitalach. 5G użyte dla takiego zwykłego, w cudzysłowie cywilnego obywatela będzie takie samo i w mieście, i na wsi. Lubimy trochę narzekać na ten nasz dostęp do internetu w mniejszych miejscowościach. On wygląda dużo lepiej niż gdziekolwiek na zachodzie Europy. Jeśli popatrzymy sobie na Niemcy czy Francję, tam w mniejszych miejscowościach z tym dostępem do sieci jest dużo jeszcze gorzej. Tak. No to u nas w Polsce się to bierze z tego, że jeśli na wsi człowiek chce, czy w mniejszej miejscowości chciałby nie wiem, porozmawiać, sprawdzić sobie coś na Facebooku, no to jest ten taki syndrom wyciągniętej ręki, gdzie ktoś na balkonie stara sobie znaleźć ten zasięg, żeby on się znalazł. Być może wcale nie jest u nas tak źle, jak ludzie sobie to wyobrażają. Dobrze, ale teraz Maćku, pytanie otwierające cały ten podcast, bo moim zdaniem jest najważniejszym pytaniem, czyli co nam jako ludziom technologia 5G jest w stanie zaoferować? Jakie korzyści płyną z implementacji tej technologii w naszych życiach? Sama technologia 5G nam jako ludziom nie za wiele zaoferuje. No możemy sobie szybciej streamować tego Netflixa, czy mieć dużo większy dostęp, ale ona umożliwia tworzenie wielu innych takich szerszych use case'ów. Po pierwsze, możemy podłączyć bardzo dużo urządzeń do jednej stacji bazowej, co sprawia, że cały trend Internet of Things, czyli internetu rzeczy, będzie dużo szybciej rósł. Będziemy mogli podłączać dużo więcej urządzeń do internetu, czyli nie będzie to tak jak teraz, że mamy sobie smart TV i smart lodówkę. Tak jak na ostatniej prezentacji Amazona widziałeś tego drona, który lata po mieszkaniu i no właśnie, to takich urządzeń możemy mieć w jednym mieszkaniu 40, Czyli 50. duża liczba urządzeń Tak. IoT na tam metrze kwadratowym, To jest znacznie pierwsza większa. rzecz. Druga rzecz, którą nam to da, polepszenie się automatyzacji w procesach produkcyjnych. Te niskie opóźnienia pozwolą na zdalne sterowanie i na przyspieszenie wielu procesów, więc sprawi to, że nasza produkcja będzie dużo bardziej wydajna, więc jakby tutaj widzę ważne zalety i kolejną ważną zaletą jest to, że ta technologia zużywa mniej energii, jest dużo bardziej ekologiczna i też Czyli w ten oszczędność sposób, na zużyciu baterii. na zużyciu baterii przy odbiorniku, jak również na zużyciu energii do w ogóle samego działania tej technologii, bo to ona upraszcza sporo rzeczy związanych z utrzymaniem samej sieci telekomunikacyjnej dla operatorów i zmniejsza ich koszty, ale też ich zużycie energii. No w związku z tym, no wiadomo, będziemy żyli w trochę przyjaźniejszym klimacie. Jasne. Dużo w dzisiejszych czasach mówi się obecnie o zastosowaniu tej technologii w kontekście samojezdnych pojazdów. Chciałem zapytać, czy tutaj to 5G również może stać się takim game changerem, jeśli chodzi właśnie o Teslę, czy takie typowe właśnie auta, gdzie nie będzie za jakiś czas potrzebny kierowca, tylko które będą same autonomicznie w stanie sobie pokonywać ten nasz ruch uliczny. Tak, no do autonomicznych pojazdów to ma dwa ważne zastosowania. Po pierwsze, dużo urządzeń na 1 metrze kwadratowym, bo jak zobaczysz korki we Wrocławiu, to już wiesz, że tego będziesz potrzebował. A druga rzecz jest taka, że te niskie opóźnienia są dość istotne, bo załóżmy, że dwa samochody mają się między sobą skomunikować i poinformować się, że za chwilę się zderzą i nacisnąć na ten hamulec autonomicznie. No to ja bym wolał, żeby się skomunikowały w 2 milisekundy niż w sekundę, no bo jest to dość istotne. No jasne, jest to ileś rzędów mniej. Natomiast muszę zadać też to pytanie, bo oprócz korzyści, jak wcześniej już wspomniałem o hejterach stojących za tą technologią, jest bardzo dużo pytań o zagrożenia potencjalne przy niewłaściwym zastosowaniu tej technologii. Czy w ogóle możemy tu mówić o jakichś zagrożeniach dla ludzi stwarzanych przez te technologie? Wiesz co, takich czysto medycznych zagrożeń to może i nie ma, ale jest sporo zagrożeń związanych po pierwsze z samym wdrożeniem i jego bezpieczeństwem. Dostawców sieci 5G jest niewielu, więc musimy rozsądnie to wybierać i zbalansować tak, żeby się nie uzależnić ani cenowo, ani w jakikolwiek sposób politycznie od konkretnego dostawcy. Ale też ta technologia z racji tego, że właśnie przyspiesza produkcję i wpływa mocno na rozwój kraju, no to jest powiedzmy technologią strategicznego znaczenia, więc lepiej by było, żeby ona była bezpieczna i trudna do zepsucia. To jest jedna rzecz. A druga, że tak naprawdę będzie nam dużo ciężej coś takiego wdrożyć z uwagi na koszty niż w krajach dużo bardziej rozwiniętych, no bo telefony z 5G już są, ale jak popatrzysz na procent populacji, które je posiada, to jest niewielki. Nie? No właśnie. Jeszcze jedno pytanie, które przychodzi mi do głowy, wielu ludzi chciałoby też pewnie znać na to odpowiedź, czy 5G zapewnia nam stabilność połączenia? Tak, zapewnia nam dużo większą stabilność połączenia Względem względem LTE. sieci LTE, 3G czy poprzedniej generacji, jak również zapewnia dużo większą stabilność względem innych rozwiązań sieciowych, bo na przykład możemy podłączyć też dużo urządzeń po Wi-Fi, tak? To była pierwsza część naszego odcinka, gdzie rozmawialiśmy o standardzie 5G bardziej ogólnie. Teraz zapraszam Was na drugą część odcinka, gdzie porozmawiamy o wykorzystaniu technologii 5G w
procesach stricte przemysłowych. Dobrze, witam wszystkich w drugiej części, gdzie będziemy, tak jak już wcześniej wspominałem, rozmawiać stricte o wykorzystaniu tej technologii w smart fabrykach czy właśnie w zakładach produkcyjnych. Także Maćku, mógłbyś opowiedzieć nieco więcej o wdrożeniu tej technologii właśnie w kontekście procesów stricte przemysłowych? Jasne, ta technologia jest już wdrażana w wielu miejscach i jest kilka firm, które te wdrożenia już zakończyły z całkiem sporym sukcesem. W Niemczech niedawno była aukcja technologiczna, na przykład firma Osram bardzo dość jawnie chwali się tym. Od żarówek? Tak, od żarówek. Bardzo Dobra. jawnie chwali się tym, że udało im się wdrożyć tą technologię i jest dla nich przydatna. Bardzo dużo wdrożeń jest w Azji, powiedziałbym, że dużo więcej niż w Europie i w Stanach, co może być dla nas nieco martwiące, no bo są dużo bardziej do przodu przed nami, a jednak produkcja jest konkurencyjna. I sporo wdrożeń też pojawiło się w Stanach, więc są wdrożenia. Dużej rzeszy przypadków biznesowych nie ma. Większość tych wdrożeń opiera się na tym, że dana firma produkcyjna kupiła sobie jakiś wycinek częstotliwości na aukcji, zbudowała swojego network slice'a, czy to z pomocą operatora, czy nie, i jest tam kilka prototypowych przypadków użycia. Ale co ciekawe, nawet budowa czegoś takiego z kilkoma tylko use case'ami sprawia, że to im się zwraca, więc im tych use case'ów będzie pojawiać się więcej, tym ta inwestycja będzie miała dużo więcej sensu. Jasne. Bo na razie z tego co widzę, to wzięły się za to tylko bardzo duże firmy i jakby już taką szeroką popularność w średnich i małych przedsiębiorstwach szacuję na 2022. Okej. Czyli jeszcze mamy jakieś 2 lata na te case'y. Natomiast jakie według Ciebie właściwości bądź parametry samej tej technologii 5G są kluczowe, jeśli chodzi o wykorzystanie ich właśnie w tym sektorze przemysłowym, produkcyjnym? W sektorze przemysłowym jest kilka rzeczy. Po pierwsze to, o czym wspominaliśmy we wcześniejszej części rozmowy, o tym, że bardzo dużo urządzeń na metr kwadratowy możemy podłączyć. No i jak wiemy, tych czujników w fabrykach jest coraz więcej i każda maszyna, nawet jakaś prosta prasa do stali, już posiada ze 30-40 czujników i jakichś aktuatorów, które można by było podłączyć. Wiadomo, można łączyć gatewaye pomiędzy, ale tak naprawdę dużo wygodniej jest je podłączyć razem. Bardzo fajna jest dokładność lokalizacji w sieci 5G do outdoor trackingu, bo w większości fabryk mamy już rozłożoną całkiem niezłą sieć Wi-Fi, która pozwala nam lokalizować również obiekty, czy to za pomocą tego Wi-Fi, czy jakichś, nie wiem, beaconów w fabryce wewnątrz, ale jeśli wyjedziemy na plac, to nagle tracimy zupełnie widoczność, na przykład na jakiś wózek. To pozwoli nam jakby kontynuować śledzenie na zewnątrz. Jasne. Fajną sprawą jest niskie zużycie baterii, no bo wiadomo, te urządzenia posłużą tam dłużej i rzadziej, ją trzeba będzie wymieniać, więc to też zmniejsza koszty. No i fajne, choć jeszcze nie mocno używane jest niskie opóźnienia, bo tak jak Wy zajmujecie się ramionami robotycznymi i robotem kooperującym, no to tam jest to dość istotne, żeby mieć niskie opóźnienia, jeśli chcesz wynieść sterowanie tego robota do chmury na przykład i sterować większą siecią robotów bądź maszyn. Czyli tutaj to jest ten parametr, o którym możemy w internecie się doczytać jako low latency, tak? Tak. Powiem szczerze, że koncepcja robota podążającego za człowiekiem, bądź w przypadku przemysłowym za operatorem w gąszczu produkcyjnym, nie musi już wcale być w dzisiejszych czasach kadrem z filmu science fiction, bo widziałem case, to był Wasz case, gdzie na robocie zamontowana była właśnie kamera stereoskopowa i robot miał, że tak powiem, możliwość interpretacji środowiska oraz analizy tych danych i był w stanie podążyć za tym operatorem, nawet jak jacyś ludzie przebiegali przed tym robotem, że on dalej potrafił go śledzić. Powiedz mi, czy technologia 5G tutaj może jeszcze jakoś ulepszyć takie aplikacje typu Follow Me? Jasne. Wczoraj właśnie w tym miejscu testowaliśmy tego robota i taki AGV potrafi poruszać się za operatorem i wykrywać go w gąszczu ludzi. 5G jest nam tutaj potrzebne po pierwsze, żeby go dokładnie lokalizować, szczególnie na zewnątrz, bądź w nieznanym środowisku. I jest nam również potrzebne do tego, żeby przesyłać dane telemetryczne, jak również dane z tej kamery stereoskopowej do chmury, bo co jest ciekawe i co można zrobić poza jakby umieszczeniem jakiegoś algorytmu używającego sieci neuronowych na wózku, który potrafi rozpoznać operatora, wyszukać go w gąszczu, jakby sterować wózkiem, to tak naprawdę możemy użyć obrazu z tych kamer i za pomocą fotogrammetrii stworzyć trójwymiarowy obraz otoczenia. I tam, gdzie te wózki jeżdżą, możemy nadzorować właściwie całą fabrykę. Niejako przy okazji. I jeśli chcieliby Państwo zobaczyć, jak ten robot działał, jak sprawował się w akcji, to gdzieś tutaj udostępnimy filmik, na który będzie można kliknąć i zobaczyć sobie, jak ten robot się poruszał sam w gąszczu produkcyjnym. Może nie produkcyjnym, ale było widać, że ludzie przechodzą, a robot jest w stanie dalej podążać za wybraną osobą. Analizując potencjał technologii 5G w kontekście robotów mobilnych, oprócz aplikacji typu Follow Me, którą mieliśmy okazję usłyszeć oraz zobaczyć u Was w firmie,
bardzo dużą popularność zyskuje indoor oraz outdoor tracking. Czy mógłbyś wyjaśnić, czym właściwie jest to śledzenie pojazdów i co dają nam uzyskiwane dane z tego procesu? Czyli co uzyskujemy za pomocą tego spaghetti, które tworzy się za pomocą trackingu właśnie? Jasne. Jak 5G może nam jeszcze pomóc w ulepszeniu tego procesu? Okej, sam indoor i outdoor tracking służy do tego, żeby w przypadkach zużycia produkcyjnych służy do tego, żeby śledzić swoje asety w fabryce. Co jest ważne w przypadku milkranów czy wózków, jak również samych operatorów i pozwala nam po pierwsze dokładnie zmierzyć produkcję. Jeżeli na przykład mamy wózek, który jeździ od gniazda produkcyjnego do gniazda, podając tam części. Zresztą coś takiego ostatnio testowaliśmy z firmą Balów z Wrocławia i nagraliśmy o tym webinar. To taki wózek, który dojeżdża do stacji. Jesteśmy w stanie za pomocą RFID wiedzieć, co zostało pobrane z tego wózka, zanim pojedzie do następnej. I w ten sposób możemy sobie optymalizować to, co jest na tym wózku załadowane, trasę jego jazdy, jak również w ogóle sposób podawania tych części, tak żeby dopasowywał się do aktualnego stanu produkcji, czy tego, co jest na linii w tym momencie. Technicznie rzecz biorąc, chciałem jeszcze zapytać o ten asset. Czy mógłbyś wyjaśnić ludziom, co dokładnie znaczy asset w takiej nomenklaturze produkcyjnej? Jasne, asset w sensie jakikolwiek przedmiot, który jest używany do procesu. Który jest mierzalny, Tak. w tym wypadku. Dobrze. Bardzo fajnie tutaj pomaga koncepcja digital twinów, czyli tak naprawdę... Bliźniaków cyfrowych? Tak, bliźniaków cyfrowych, nawet nie wiedziałem, że to się tak po polsku nazywa, ale niech będzie. Tłumaczą, tak. Taki bliźniak cyfrowy pozwala nam na przykład w chmurze obliczeniowej zamodelować sobie cały proces produkcyjny, tak jakby, gdzie każda rzeczywista rzecz ma swój odpowiednik w, można powiedzieć, symulacji. Jasne. I tam zbieramy jego parametry i możemy budować z nich procesy, jak również nadzorować i zarządzać całą produkcją bardzo wydajnie i też kopiować procesy, co jest bardzo ważne. Zresztą w zeszłym roku opracowaliśmy taką koncepcję jak Mesh Twin Learning, która pozwala na dzielenie się insightami pomiędzy fabrykami. Czyli jeżeli masz teraz taką zestaw bliźniaków cyfrowych z fabryki we Wrocławiu i z fabryki w Łodzi, to tak naprawdę jak gdzieś jeden sprytny operator wymyśli jakąś fajną rzecz w procesie produkcyjnym i ona zostanie zaobserwowana, to ona w ciągu 10-20 minut pojawi się od razu jakby w automatyzacji, która działa w drugiej fabryce. We Wrocławiu już. Tak. Jasne, jasne. Czyli jeśli coś jest robione dobrze, to po prostu jesteśmy w stanie przekopiować praktycznie to rozwiązanie do drugiej fabryki, gdzie będzie działać tak samo, czyli też lepiej. Tak, no ale to jest ogólnie bardzo duży problem w dużych firmach, bo tak naprawdę normalnie jak to się robi? Inżynier spisuje ECN-a, w sensie ten Engineering Change Note, czyli notkę, gdzie opisuje, że ok, w procesie w kroku 7 teraz lepiej będzie użyć klucza dynamometrycznego, bo tak, i osiągamy tam przyspieszenie na danym gnieździe produkcyjnym, to gdzieś tam idzie do centrali, za miesiąc ktoś to może przeczyta, za 2 miesiące zatwierdzi i już za pół roku jest używane wszędzie. Następnie chciałem zapytać o obszar sterowania i regulacji, który jest nieodzownym elementem każdego zakładu produkcyjnego. Tak jak jest wiadome, w każdym zakładzie znajdują się maszyny, ramiona robotyczne oraz różne urządzenia. W jaki sposób możemy polepszyć ich działanie? To jest w ogóle bardzo fajne pytanie, bo ostatnie 2 tygodnie temu byliśmy na konferencji w Berlinie, gdzie zobaczyliśmy mega ciekawą prezentację, gdzie z racji na czasy pandemiczne i niepojawiania się całej załogi w fabrykach, sterowanie robotami, jak również ich serwisowanie i szkolenie operatorów odbywa się przy użyciu virtual reality. Siedzisz sobie w domu, zakładasz okulary i widzisz swoją produkcję i rękami możesz sterować ramieniem robotycznym, chwytać rzeczy, przekładać je z miejsca na miejsce. No i tutaj technologia 5G jest kluczowa z uwagi na szybkie, na niskie opóźnienia i możliwość szybkiej reakcji, no bo wiadomo, inaczej nie moglibyśmy zwinnie podać czegoś od robota do robota. Jasne. Jak również jeśli chodzi o przesył dużej ilości danych, no bo tak naprawdę potrzebujesz kamery 360, która jest gdzieś tam zamontowana w fabryce i całkiem szybkiego przesyłu do Twoich VR-owych okularów. Dużo słyszy się w sieci i widzi się dużo artykułów na temat zdalnego wykonywania pewnego zakresu czynności serwisowych. Powiedz mi, czy według Ciebie taki model ma szansę, albo jak oceniasz potencjał takiego modelu, gdzie to operator zdalnie za pomocą jakiegoś specjalistycznego urządzenia bądź manipulatora jest w stanie obsłużyć zdalnie awarię bądź wykonać jakieś czynności? Moim zdaniem to ma bardzo dużo sensu, bo jest wiele środowisk, które są dla człowieka trudne, czy to wysokie temperatury, ciśnienia, czy jakieś gazy, gdzie niekoniecznie chcemy wrzucać operatora w sprzęcie ochronnym. Dużo łatwiej jest tam podjechać takim botem z ramieniem robotycznym i sterować tym zdalnie.
również czasy pandemii, czy niska dostępność specjalistów w danym regionie, to tutaj pozwala nam to tak naprawdę trzymać jednego super wyszkolonego operatora w jednym miejscu i sterować tymi robotami całą produkcją na odległość. Jasne. No, pytanie przyszło mi do głowy właśnie po zobaczeniu spotu jednego z największych w Polsce oraz w Europie operatorów telefonii właśnie mobilnej, gdzie wykonywano pierwszy zdalny tatuaż właśnie za pomocą ramiona robotycznego, które było oddalone o kilkaset kilometrów właśnie od tatuażysty, który, że tak powiem, tatuaż robił na jakimś przedmiocie, a jego ruchy zostały całkowicie odwzorowane przez manipulator. Mówiłeś już o tym, dlatego... Będę bardzo mocno podziwiał gościa, który pierwszy zdecyduje się na taki tatuaż, ale tak, jest to możliwe technicznie. Jest. Chciałbym nawiązać do tego, o czym już kilka razy powiedziałeś w naszej dzisiejszej rozmowie, czyli o gigantycznym obniżeniu zużycia baterii oraz akumulatorów właśnie tych wszystkich urządzeń tego właśnie naszego internetowego tutaj świata. Jaki wpływ może na to mieć technologia 5G? Znaczy, na pewno inne częstotliwości używane tutaj, jak również samo zaprojektowanie tych user equipment, czyli urządzeń i modemów 5G, skupia się na tym, żeby oszczędzać energię. No i jest to bardzo ważne nawet w bardzo prostym użyciu, jak te takie smart liczniki, które mamy w domach, bo już od dawna nie przychodzi Pan spisywać ci licznika do wody czy do prądu. No i to musi być jakoś zdalnie wysyłane. No i teraz wyobraź sobie, że masz te liczniki w każdym domu w Polsce i musisz co 3 tygodnie wysyłać gościa, który zmieni baterię. Jest strasznie drogie, nie? No. Dobrze, Maćku, dziękuję bardzo za tak obszerne wyjaśnienie całego zagadnienia. Zostało nam ostatnie pytanie, takie już w formie rady. Jak my jako ludzie albo jako firmy możemy przygotować się na wdrożenie tej technologii 5G? Jakie wyzwania mogą nas spotkać przy samym wdrożeniu właśnie tej technologii? Okej, jako firma powinno się patrzeć po pierwsze na to, że jeżeli jesteśmy firmą produkcyjną, to specjalizujmy się w tej produkcji, w sensie nie ma sensu budować w firmie działu, który będzie zajmował się specjalnie technologią 5G, czy budował własne network slice'y, bo i dostawcy telefonii komórkowej, jak również duży dostawcy chmurowi, bo i AWS, i Azure, i Google dostarczają usługi, tak jak AWS Waveland na przykład, który pozwala Ci własnego edge'a zdeployować u siebie i używać go tak jak właściwie zwykłej chmury obliczeniowej. I również bardzo mocno i prężnie rozwija się świat open source, gdzie możemy właściwie z dostępnego w internecie darmowego kodu stworzyć sobie własnego network slice'a czy własną korową sieć telekomunikacyjną. Tylko tutaj należałoby uważać na aukcje częstotliwościowe, żeby zapewnić sobie w ogóle dostęp do możliwości nadawania w ograniczonym rejonie, żeby mieć oczywiście w monopol swojej na ten fabryce. kawałek. Tak, no to nie jest tak, że kupujesz częstotliwość na teren całego kraju, żeby móc obsłużyć swoją fabrykę. Możesz Jasne. go kupić jakby lokalnie do użycia tylko w tym miejscu. Że chciałem Ci bardzo podziękować za udział w odcinku tego podcastu. Całą społeczność serdecznie zapraszam do komentowania, udostępniania oraz dzielenia się tą wiedzą, którą dzisiaj tutaj udało mi się od Maćka zdobyć. Także dziękuję Ci bardzo. Super, dzięki. Do zobaczenia. Powodzenia.